Witajcie miłośnicy górskich szlaków. Dzisiaj zabieramy Was w jedną z najpiękniejszych i najbardziej ikonicznych tras w naszych ukochanych Pieninach. Startujemy wcześnie rano w Sromowcach Niżnych, a nasz cel już widać na horyzoncie. To majestatyczne Trzy Korony. Mamy naprawdę ambitny plan, bo zamierzamy zdobyć także Zamkową Górę i malowniczą Sokolicę. Droga powrotna to będzie z kolei prawdziwa gratka dla oczu. Czerwony szlak poprowadzi nas wzdłuż przełomu Dunajca prosto do Czerwonego Klasztoru. To ponad 25 km z solidnym przewyższeniem, więc to będzie prawdziwe wyzwanie. Ale spokojnie, jeśli wolicie lżejszą opcję, tę trasę można bez problemu podzielić na 4 krótsze wycieczki. I jak widzicie, pogoda dopisała, a przyroda zachęca do wędrówki. Początek wiedzie wygodną szutrową drogą, aż do schroniska Trzy Korony. Pamiętajcie jednak, że panuje tu spory ruch samochodów, więc uważajcie na siebie. Zbliżamy się do liczącego sobie blisko 100 lat schroniska Trzy Korony. Nareszcie możemy opuścić ubitą drogę i zacząć wędrować po górskim szlaku. Wchodzimy do wąwozu szopczańskiego. Spójrzcie tylko na te wapienne ściany. Czyż nie są piękne? Naszą uwagę przykuły liczne drzewa porastające wąskie półki skalne. Uważni wędrowcy wzdłuż ścieżki dostrzegą również Szopczański potok. Podobno w jego jaskiniach schowane są skarby zdobyte przez zbójników oraz ukrywającą się tu w czasach wojen lokalną ludność. Mówi się też, że skarby te mogą być strzeżone przez duchy. Nie to, żebyśmy byli lękliwi, jednak w górach wolimy szukać dobrych widoków. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak ten wąwóz prezentuje się jesienią. Podobno wtedy, gdy spowijają go niesamowite mgły, wygląda magicznie. Macie może jakieś wspomnienia z jesiennej wyprawy? Koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. Musicie wiedzieć, że ten wąwóz jest prawdziwym testem waszej miłości do gór i weryfikuje, czyście godni dotrzeć do przełęczy, z której rozpościera się najpiękniejszy widok na Tatry. Ale musicie to sami przeżyć. Szlak zmienił się w wejście kamiennymi schodkami. Kozica jak zwykle z przodu. Próbuję ją dojść, aczkolwiek zadanie niełatwe, bo wąsko. Kozico, jak ci na szlaku? Bardzo dobrze, jak zawsze. I mamy podejście po schodach. Idziemy. Mkniemy jak wichry. Czuję wiatr we włosach. O, patrz, kolejne schody. Wysokie, co? Następne. No. To, co wszyscy lubią w górach. To, co wszyscy lubią w górach. Schody. Jak słyszycie, nawet kozica ma momenty, w których zastanawia się, po co jej to było. Jakby było wam mało schodów, to na ostatnim etapie doszły jeszcze zakosy. Oj, tu jest naprawdę stromo. No, wyszliśmy z zakosów. Wyszliśmy z lasu. I chyba jesteśmy na dobrej drodze, żeby na przełęczy Szopka zakrzyknąć chwała Bogu. Powiem wam, że było fajnie. Słyszycie, jak dyszymy? Jesteśmy przekonani, że to podejście i wam sprawdzi wydolność płuc, a wtedy także i wy wykrzykniecie z radości chwała Bogu. Zobaczcie sami, jak to podejście wygląda na wykresie.
chwila wytchnienia. Patrzymy na Tatry, które stąd wyglądają naprawdę zjawiskowo, a przed nami rozpościera się chroniona alpejska łączka. To jeden z tych widoków, dla których warto tu być. Dlatego musimy o to dbać. Pamiętajcie, żeby zawsze zostawać na szlaku i nie wchodzić na łąki. To siedliska wielu unikatowych roślin, które po prostu zaadeptujemy chodząc po nich. Nie chcemy chyba, żeby i tu pojawiły się takie brzydkie siatki, jak na przykład w Karkonoszach, prawda? No, kochani, kilkaset metrów wyżej. Po górskich schodkach idziemy, ale powiem wam, jest fajnie, aczkolwiek podejście daje dużo do myślenia, wiecie, łapiecie głębszy sens przemyśleń nad życiem, nad sensem tego, co robicie, ale myślę, że na górze za to wszystko będzie nagroda. Do zobaczenia na górze. Przed 3 koronami Kozica jeszcze taki klimat wyhaczyła, zobaczcie. Patrzcie. Jacyś turyści. Jakieś łysy. Jak widać, rodzinne wycieczki to świetna okazja, żeby wymienić się miłym słowem na szlaku. Minęliśmy wiatę, aż się prosiło, aby po wymagającym podejściu zatrzymać się na moment. Jednak prawdziwy szczyt jest tuż za rogiem. Zostało już tylko kilka kroków. Dokumentuję dokumentację. No. Ruch lewostronny. Jedno z niewielu miejsc w Polsce. Lecimy. Po zakupie biletu wchodzimy na Okrąglicę, najwyższy ze szczytów 3 koron. Stąd rozpościera się niesamowity widok na przełom Dunajca i płynące tratwy Flisaku. Pamiętajcie, że w sezonie to miejsce bywa bardzo zatłoczone, więc najlepiej przyjść tu z samego rana. Warto wiedzieć, że Pieniński Park Narodowy nie pobiera opłat za wstęp, ale wejście na Okrąglicę i Sokolice są płatne. Dobra wiadomość jest taka, że ten sam bilet upoważnia do wejścia na oba te szczyty w ciągu jednego dnia, jeśli tylko pozwolą wam na to siły. Napiszcie, czy wam też się to udało. Po nasyceniu się widokami ruszamy dalej niebieskim szlakiem w kierunku Polany Kosarzyskiej, a stamtąd prosto na Zamkową Górę. Szlak jest przyjemny, choć dla osób z lękiem wysokości może być nieco trudny. Jeśli jednak macie dość, z Polany Kosarzyskiej możecie wrócić do Stromowców Niżnych, skręcając w prawo na zielony szlak. My jednak idziemy dalej, bo naszym kolejnym celem są ruiny zamku Pieniny, XIII-wiecznej warowni wysokogórskiej. Droga do zamku wiedzie przez las, prostą ścieżką, drewnianymi schodami, górskim grzbietem, skalnymi schodami, by zakończyć się kładką na skalnej ścianie. Piękne wejście, zobaczcie. Miejsce pod dywan już jest. Barierki ze szlachetnych metali. Tylko windę musieliby zamontować, ale jest to zamek niski, więc jej tu nie będzie. Jesteśmy przy ruinach zamku Pieniny, najwyżej położonej warowni w polskich Karpatach. Zbudowała go księżna Kunegunda, zwana też Kingą, która
która schroniła się tu z siostrami klaryskami ze starosądeckiego klasztoru podczas najazdów tatarskich. Mówi się, że jej mąż, książę Bolesław, zyskał przydomek wstydliwy dzięki ślubom czystości, które złożyła jego żona. Wierzę, że to była ich wspólna decyzja. A skoro już jesteśmy przy legendach, wiecie, że to właśnie dzięki świętej Kindze mamy sól w kopalni w Wieliczce? Przed wejściem do ruin zamku znajdziecie wykutą w skale kapliczkę jej imienia. Idąc dalej, trawersujemy zboczem zamkowej góry. Dziś Chuliński potok jest cichy, ale brak jego szumu rekompensuje śpiew ptaków. Uwielbiamy te wiosenne ptasie trele. Docieramy do polany Wyrobek, gdzie ponownie spotykamy żółty szlak. Możecie tu zakończyć wędrówkę i wrócić do Stromowców, ale my idziemy dalej, niebieskim szlakiem, prosto na Sokolice. W okolicach polany Pieniński potok ma swoje źródło, więc uzupełniamy zapas wody. Ruszamy w kierunku Bańków Gronik i wchodzimy na słynną Sokolą Perć. Pamiętajcie, Perć to nie jest zwykła ścieżka. To wąski, stromy szlak w skalistym terenie. Jest dość eksponowany, więc to opcja dla bardziej doświadczonych piechurów. Przed nami miejsca, w których gościliśmy przed chwilą. Zamek Pieniny, a dalej 3 korony od zadniej strony. A ten stożkowaty szczyt to znajdująca się po drugiej stronie Dunajca słowacka Cholica. Dotarliśmy do bardziej technicznego miejsca w całej Perci. Tu musicie naprawdę uważać, żeby nie zwichnąć kostki. Chociażby powędrujecie sobie taką dosyć wąską z jednej strony, bardzo eksponowaną granią. O, z kilkoma ostrzejszymi przejściami. Śniadanie nad przepaścią? Co? Śniadanie nad przepaścią? Kozica ma naprawdę dziwne pomysły. Aż się zastanawiam, co będzie na obiad. O, widzicie, tu jest tak dosyć stromo, ale są takie skalne stopnie, dzięki którym życie jest łatwiejsze. O, Mówią, że schody to cywilizacja. Myślę, że te są jej najwyższym osiągnięciem. Dosłownie. Pamiętacie, jak mówiliśmy, że Perć nie jest łatwym szlakiem? Właśnie to mieliśmy na myśli. Dla tej części niebieskiego szlaku ciężko jest znaleźć alternatywę. no, poruszając się. Od Burzany można zielonym szlakiem ominąć najbardziej eksponowaną część Sokolej Perci. Jeśli pójdziecie jednak za niebieskimi szlakówkami, czekają na Was spore wyzwania. Nagradzane wspaniałymi widokami.
Ale porządnie się zastanówcie, czy na tyle dobrze się czujecie, żeby po tak dużej ekspozycji się poruszać. Mimo że Pieniny rzeczywiście nie są najwyższymi górami. Koździca przelazła, to ty nie przeleziesz. Przy 3 punktach podparcia koniecznych i 3 dostępnych jest trochę ciężko. Na Czerteziku kończy się obejście zielonym szlakiem. Gdybyście go wybrali, dotarlibyście tu wcześniej. My jednak nie żałujemy, bo ominęłyby nas te wszystkie piękne widoki. Ostrymi zakosami schodzimy do przełęczy Sosnów, skąd już tylko chwila wspinaczki dzieli nas od Sokolicy. Dotarliśmy do Sokolicy. Bilety już mamy, więc wchodzimy stromym i śliskim podejściem na szczyt. Już za chwilę zobaczymy na żywo najbardziej znaną ponad 500-letnią pienińską sosnę reliktową. Do 2018 roku miała ona jeszcze 3 konary. Niestety podczas akcji ratowniczej z udziałem helikoptera została ona uszkodzona przez wir powietrza. Kręta Dolina Dunajca z tej perspektywy wygląda bardzo malowniczo. Na dole widzimy czerwony szlak, którym niedługo powędrujemy w kierunku Stromowców. Widok z Sokolicy lepiej jednak oglądać w godzinach rannych, gdy słońce nie zagląda tak intensywnie w obiektyw. Nam dziś się to nie udało, ale przynajmniej mamy motywację, żeby tu wrócić. Ostatni rzut oka na piękną panoramę Tatr Wysokich i ruszamy niebieskim szlakiem w kierunku Szczawnicy. Nie ma to jak zejście w dół po 100 zakosach, idealne, żeby te przebyte 2 miliony kroków poczuć jeszcze bardziej. W końcu, po tych wszystkich zakosach możemy wyprostować wzrok. Oto widok, który pozwala zapomnieć o tym, jak bardzo bolą nogi. Na chwilę. Nareszcie docieramy do Dunajca. Tu czeka nas przeprawa na Flisackiej Tratwie, która działa od 15 kwietnia do 31 października. Musicie się uzbroić w cierpliwość, bo Flisak przypłynie dopiero, gdy zbierze się odpowiednia grupa turystów. W końcu nie będzie pływał na pusto. Zaczynamy ostatni etap naszej trasy. Spacer drogą pienińską, tą samą, którą oglądaliśmy z góry, z Sokolicy. Trasa ta może być samodzielną wyprawą, na którą wyruszycie ze Szczawnicy, pieszo lub rowerem. Za czerwonymi szlakówkami prowadzącymi po utwardzonej drodze dotrzecie do Stromowców Niżnych, skąd możecie wrócić, spławiając się z flisakami przełomem Dunajca. Dla nas to ostatnie dziś niezwykle malownicze 8 km w towarzystwie pięknie śpiewających ptaków i szumu Dunajca. Poznajecie ten widok? Patrzymy na skalną ścianę, która jeszcze przed chwilą była pod naszymi stopami. To oczywiście Sokolica. To niesamowite, jak góry w kilkadziesiąt minut potrafią zmienić naszą perspektywę.
zaczyna porządnie zmierzchać, ale zobaczcie jeszcze. Widok na 3 Korony z nad Zakola Dunajca. A oto Janosikowy skok. Według legend to właśnie tu Janosik przeskoczył przez Dunajec, uciekając przed Hajdukami. Podobno w skałach po lewej stronie rzeki odciśnięte są ślady jego kierbców. Inne legendy mówią, że zbójnicy przechodzili tu próbę skoku. Do Czerwonego Klasztoru docieramy już po zmierzchu, więc nic ze zwiedzania. Przeprawiamy się mostkiem na drugą stronę rzeki i wracamy do naszego autka. Nasza trasa to ponad 26 km i jej pokonanie razem z wieloma przerwami na kontemplowanie widoków zajęło nam okrągłe 11 godzin. W tym dniu pokonaliśmy 1418 metrów przewyższeń. Jeśli tylko czas pozwoli, na pewno powtórzymy tę trasę. Do tak pięknych miejsc warto wracać. Mamy nadzieję, że podobał się Wam nasz film. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie nasz kanał i włączcie powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnego filmu. No i koniecznie podzielcie się linkiem ze znajomymi. Pozdrawiamy i do zobaczenia.